Ocena Muslima? No co, na pewno warunki fizyczne, że jest wysokim zawodnikiem, będzie trzymał tą walkę pewnie na dystans, będzie szukał tej walki w stójce. Wiadomo, że jak każdy zawodnik ma jest jakby wszechstronny, wszędzie się odnajdzie i palce w parterze i pod siatką i z pleców pracuje i z góry, także nie można go tutaj lekceważyć na pewno. Jednak wiem, że mam większe argumenty i większe zaplecze treningowe, plus doświadczenie, plus z mocniejszymi zawodnikami walczyłem w różnych płaszczyznach i nie ma tutaj jakiegoś wielkiego zagrożenia. Jednak tak powiedziałem, no, trzeba się przygotować pod niego jak pod mistrza świata. Na pewno będzie szukał swojej okazji. Będzie długi, tak? I to jest jego ten zasięg i tutaj trzeba będzie mega pracować nad tym, żeby skrócić ten dystans, żeby to trafiać, żeby punktować. Na pewno jeśli będę miał okazję sprowadzać walkę do parteru, czy walczę w parterze, jak najbardziej będę tego też szukał. Tutaj nie ma powiedziane, że będziemy się bić tylko w stójce. Jesteśmy zawodnikami MMA i będziemy szukać każdego rozwiązania tak, żeby tą walkę wygrać i ręka była u góry. Nie lekceważymy nikogo, żadnego zawodnika. Jest to zawodnik, który ostatnio ma wygrane, więc też gdzieś jest na fali. Będzie chciał na pewno też podtrzymać to pasmo. Jednak będę robił wszystko, żeby pokrzyżować to i go zatrzymać i dać mu pierwszą porażkę w karierze. I oczywiście w Federacji KSW. Mój sztab trenerski mocno rozpracował jego plusy, jego minusy, wiemy nad czym bazować, jak mamy się poruszać, w którą stronę, co mamy wyeliminować. Gameplan jest układany, jeszcze dużo czasu, wszystko jest dopiero wdrażane, będziemy szlifować przez najbliższe tygodnie. Sparring partnerów też mamy fajnych podobieranych pod jego styl walki, przede wszystkim wysokich sparring partnerów. No i tyle, no róbmy to po prostu z głową. Wychodzę konsekwentnie, zrealizować swój cel, swój plan, swój game plan. Tutaj zrobisz jeden błąd i już po sprawie, nie? No. Raz się odwrócisz i pach. I tak to wygląda, nie? Rano, wieczorem z tym panem ten sam. Bo jak w Tajlandii byliśmy, to kurde, w jednym łóżku nawet. Zobacz, i znowu te same klimaty. Assalamu alaikum. To jest mały chłop, ale od Glaysona dostał nazwę Big Boy. Mały, ale ciężki. Zapasy, alaikum salam. Zapasy to nie nasze. Jedziemy. Mięśni biodra dobrze się rozgrzewają, wiesz? Siemanko, tutaj Sebastian i Mija Decowski. To jest mój klasyczny rytuał przed podróżą na trening. Odprowadzamy córkę do żłobka. Te poranki nie zawsze są lekkie i przyjemne, no ale codzienność to codzienność. Jaką piosenkę włączymy? Baby Sharka? Dobrze. Mija, a pokaż panu, jak robi lew? A teraz, a jak robi wilk? A co tata robi wilkowi? Bam, bam. To jest taka motywacja, że jednokrotnie nie chce się iść na ten trening, albo są ciężkie sytuacje w walce lub na treningach, ale jak sobie przypomnisz, dla kogo to robisz, to naprawdę jest to spora dawka motywacji. Nie jest lekko, ale często jest też wspaniale. Tak, Mija? Szczerze, to na przykład nie mogę się doczekać, jak z córką już wyjdziemy na lody, gdzie razem zjemy hektolitry lodów, będzie już po walce i będzie ten spokój. Niestety jak Floyd Mayweather nie mogę się pochwalić, że wszystkie samochody są moje, ale do czasu. Tym jedziemy? Dobra, to tym pojedziemy. Myślę, czemu tu jest taki nieporządek? Kogo to są bajki? No, mi. Mamy to.
Mogę powiedzieć na pewno, że wyjście do oktagonu to jest mega stres, ale to, co przechodziłem na sali porodowej, to, co ja przechodziłem, ale na pewno to, co moja żona przechodziła, to jest dopiero taka jazda stresowa, że naprawdę z jednej strony jest to piękna chwila, ale z drugiej strony uświadomisz sobie, ile od tej chwili zależy. Wiadomo, walkę możesz wygrać, możesz przegrać i wszystko. Wiadomo, to nie jest też łatwo przyjąć tą porażkę, ale na sali porodowej porażka nigdy nie wchodzi w grę i to jest naprawdę, człowiek sobie uświadomi, że od tych kilku lekarzy zależy życie twojego dziecka. Kurde, aż mi się teraz ręce trzęsą. No to daj buziaka, zrób papa do kamery i puść buziaczka. Widzimy się za chwilę. To kolejny rytuał już z córki. Na szczęście nie ma w samochodzie, więc można odpalić Monstera. Jak Mateusz Makarowski powiada, jeśli chcesz być bananem, to jesz banany. Jeśli chcesz, nie wiem, być owsiany na treningu, to jesz owsiany, ale chcesz być bestią na treningu, to pijesz Monsterka. Także zdróweczko. Dla mnie walka w Rzeszowie jest tylko takim dodatkowym, pozytywnym bodźcem, który będzie mnie napędzał, tak? To będą 4 ściany, które będą dodawały mi mocno energii, moje wsparcie kibiców. Tak naprawdę po części też dla nich to robię, więc wsparcie sponsorskie, wielu moich sponsorów, moich przyjaciół, wielu moich ludzi z otoczenia, ze sztabu, mówię, tych, którym mi dobrze życzy. No, cała hala będzie na pewno sprzyjała i nie czuję presji. Ja na żadnej walce, odkąd zmieniłem podejście, tak samo i podejście do całego sportu i pracę z psychologami, to też dużo się zmieniło w mojej głowie. Ja już naprawdę nikomu nie muszę nic udowadniać, jednak zacząłem się tym bawić i czerpać z tego radość, a to jest najważniejsze. Presja mi jest niepotrzebna. Presję miałem do jakiegoś czasu, którą sobie sam narzucałem, sobie sam robiłem. Wiele rzeczy przerobiłem w głowie. Wszystko zaczyna się w głowie i kończy się na głowie. Możemy być mega przygotowani, ale jeśli nie wejdziemy do walki z głową, to tak naprawdę jesteśmy przegrani. Nie ma presji, jest zabawa, jest fan, jest radość, jest uśmiech jak zawsze u mnie, jest pozytywne nastawienie. A co do wrzutek Muslima i zaczepiania mnie w social mediach, tak naprawdę to jak śledzicie moją karierę, to wszyscy dobrze wiecie, że nawet nie odpowiadałem na to. Tak naprawdę mało mnie to interesuje, mało interesują mnie komentarze hejterów, mało mnie interesują komentarze ludzi, którzy źle mi życzą. Naprawdę nie czytam tego, staram się przechodzić wobec tego obojętnie. Cały czas nad tym pracuję, mówię, mam świetnych ludzi świetnych ludzi, jeśli chodzi o psychologię sportu i o podejście do całej tej otoczki medialnej i tej nagonki. Wiem, że głupota się fajnie klika dla was i dla różnych ludzi, jednak ja tego nie czytam. Ja naprawdę lepiej sobie lepiej mi się z tym żyje, lepiej mi się śpi, że ktoś tam coś pociśnie, czy ktoś mnie oznaczy w czymś tam, to naprawdę spływa po mnie. Mega się jaram jeszcze tym bardziej, że to mnie jeszcze bardziej napędza. Jeśli ktoś mi coś powie, to jeszcze bardziej się motywuję, jeszcze bardziej się nakręcam i żeby pokazać i zamknąć wszystkim tym hejterom przysłowiową japę. Tak samo tutaj w tym przypadku Muslima też nie odpowiadałem, bo czasami uwierzcie mi, że cisza boli bardziej niż odpowiadanie. No ale to mówię, tak jak wszystko przyszło z doświadczeniem i z moim statusem, na którym ciężko pracowałem. Jednak cenię sobie spokój i konsekwencje realizowania założonych planów. Przepraszam. Rękawica ci spadła. Dzięki. Sebastian jest przykrojowym zawodnikiem, w każdej płaszczyźnie się świetnie odnajduje, fajnie pod kątem motorycznym, fajnie się rusza, także ma też duży potencjał na przyszłość. To jest taki jakby dopiero początek, dopiero się rozwijamy, cały czas się buduje, cały czas robi progres, więc to jest tak jakby kolejny tam szczebel, a limit myślę, że jest bardzo wysoko. Patrz, mój talent, ciężka praca. Zapamiętajcie to. A z drugiej strony zawsze pamiętasz, po co i dla kogo to robisz. I tu jeszcze dojdzie współpraca z Monsterem, to logo Monstera też się pojawi. Chcę pomóc sobie tak jak mogę. Daję z siebie wiadomo 100%, ale no Seba to jest kurde, no jest za szybki i za mocny. Seba pokaże, że jest jednym z lepszych w Polsce, a nawet i na świecie. Cieszysz się tym procesem? Ja zawsze powtarzam, presja to przywilej. Wymiatać, nie myśli o tym, co go czeka, co będzie, on po prostu to robi.
Jestem teraz tu, jestem na treningu. Chcę, kurde, najlepiej się tutaj pokazać. Tutaj być najlepszą wersją siebie. A to, co tam będzie za kilka tygodni, to będzie. Na te stresy, na to wszystko jeszcze przyjdzie czas. Tu jest też Monster jak coś. Ale nie będziemy blokować produktu. Wojsław. Wiesz, masz adres. Wypłatę mogę dostać w Monsterach, dobra. Mocną stroną Sebastiana będzie jego głód walki, to, że on pracował na to całe życie. Ja znam jego historię, jak normalnie pracował, łączył to z treningami, ja wiem, że jest to ciężki kawałek chleba. I to, że tą drogą doszedł aż tak wysoko, z takiego małego miasteczka, z takiego poziomu, no jest to naprawdę bardzo inspirujące. Będąc jego przyjacielem też czerpię od niego dużo wzorców. Myślę, że tutaj debiut na KSW to będzie coś pięknego. Będzie to naprawdę świetne wydarzenie. Gala KSW to naprawdę, tak jak mówię, duże święto tutaj dla całego naszego regionu. Bilety się bardzo szybko wyprzedały. Jest bardzo duże zainteresowanie. Ręce będą krzywdzić. Tlenu, kurde, jak za 3. Także, Przemek, pełen dystans. Wyciągnąć go na takie głębiny, także tam razem popływamy. Także tylko nie wyszczelaj się w pierwszej rundzie, nie? Żebyś dojechał do końca, no bo później, wiesz, pasowałoby powiedzieć kilka słów po porażce. Skoro jesteś tak wygadany w internecie. Rzuciłem pracę, żyję tylko tym sportem. To jest dowód na to, że, tak powtarzam, nie talent, ciężka praca i często gęsto mamy różne wyjścia w życiu, czy to sportowym, zawodowym czy codziennym, ale jeśli poświęci się tej jednej drodze, to nie ma rzeczy niemożliwych. Tak naprawdę pamiętajcie, że najgorsze dróżki, najcięższe dróżki prowadzą do najpiękniejszych miejsc. Bierzcie los w swoje ręce. Zagadaj do kobiety, która ci się podoba, bo może to być twoja kobieta na całe życie. Spróbuj w rzeczach, które chciałeś zawsze robić i rób wszystko, żeby na koniec dnia powiedzieć: kurde, moje życie było zajebiste, czuję się spełnionym człowiekiem. Szukam kogoś, kto będzie miał podobne warunki, jeżeli chodzi o wzrost, może styl walki, jeżeli mamy dużą ilość chłopaków tutaj. Ze względu na to, że pracowałem wcześniej z tymi ludźmi, to wiem mniej więcej kto jak walczy. No i zależnie od tego, jaki mamy typ przeciwnika, czy mieliśmy Skimińskiego, czy mamy teraz Grzebyka, no to stylistycznie dobieramy chłopaków stricte pod te przygotowania. Nie? Żeby odwzorować przeciwnika, bierzemy początkujących i chłopaków, którzy nie trenują dłużej niż rok. Andrzej tam krótko przed walką, żeby bez przeciwnika nie został. Tak dbamy o niego. Mam nadzieję, że on też. Andrzejku kochany, żebyś tam coś nie odwalił, nie? Przed walką. Ja wiem, że cię zmusili do tej walki, ale trzymaj się. My ci pomożemy. Nawet jakby coś miał stać, to my ci pomożemy. Przyjedź do nas, będziemy razem trenować. O właśnie. Góra, dół. Andrzej, bądź w strachu, muslim idzie po ciebie. Andrzej, trzymają mnie. Żebym za ciebie jak najwięcej zostawił. Przed nami wielki
pomnik, słynny pomnik w Rzeszowie, który jest taką wizytówką tego miasta. Dzisiaj piękna pogoda, zapowiadało się słabo. Mamy Park Papieski, też bardzo fajnie można pochillować. Ogólnie lubię tutaj spędzać czas. Mówię, Rzeszów bardzo mocno się rozwija, dużo się też zmieniło. Patrząc za kilkanaście lat temu, naprawdę duży progres tego miasta. Bardzo mnie to cieszy, dużo nowych firm powstaje. Także Rzeszów naprawdę rozwija się w fantastycznym tempie. Zapraszam Was serdecznie do Rzeszowa na wczasy, na odpoczynek. Tu zawsze możecie się ze mną spotkać, zbić pionę, pogadać. I tak to właśnie wygląda. Lubię też czasami samotnie sobie pospacerować, pochillować, pomedytować. Wiadomo, że bardzo często korzystam też z lasu, ale Rzeszów jest też takim bardzo przyjaznym miejscem dla wielu turystów. Nie tylko, jest tutaj spokój, cisza. Naprawdę można tutaj świetnie wychillować, dobrze zjeść, odpocząć, zrelaksować się. Jest naprawdę wszystko, co trzeba. Można fajnie tutaj z rodziną pochillować na tych błoniach popieskich, w parku. Co mogę więcej powiedzieć? Zapraszam. I już niedługo, 20 września, widzimy się właśnie w Rzeszowie, hala pod promie. Mam nadzieję, że nie zabraknie Was licznie. Śledźcie uważnie, bo naprawdę to będzie mega event, mega historia i mega gala. Także jeszcze raz serdecznie Was wszystkich zapraszam.